Siema, siema, siema. No, tradycyjnie coś się musiało wysypać, witam. Tradycji stać się musi zadość, OBS coś namieszał, także już po live'ie. Czekajmy, aż wszyscy się tu złapią, że coś nie zadziałało, bo przecież to już tradycja. Tradycji musi stać się zadość. Ale chyba teraz działa, tak mi się wydaje. Siema, siema. Muchy jeszcze są, niewiele, bo niewiele, ale są. Poczekajmy, zaczekajmy. Siema Grzesiek. To był bardzo krótki live. Najkrótszy live w historii tego kanału. Kto tu siedzi z nami? Na razie tylko ty, Grzesiek, jesteś. Poczekajmy, aż się może tutaj ludzie zbiorą. Ja jeszcze na Face'a wrzucę raz. Facebook. Ten link już działa. Jak zawsze problemy techniczne. Co zrobić? Co zrobić, co poradzić? Pewnych rzeczy nie przeskoczymy. Muszę to rozgryźć, bo mi się czasami wysypuje to tutaj. O, Saeko, no. Saeko, Pico Baristo. I to zadbane Saeko. No, przyjdzie ktoś do nas. Prywatny 3-osobowy live, dokładnie Nowik. Siema. Siema, Kacperix. Och. Mam wrażenie, że ten aparat jest krzywo, ale pokazuje, że jest prosto. Czuję się jak VIP, no bo to jest VIP room. Tylko dla wybranych, 4 osoby, no dobra. Oby był stream, OBS, dokładnie. Tak jak BHP to jest bezpieczeństwo. Jak to było? Nie pamiętam. Oby był stream, dobre. No ale niestety nie ma dobrej alternatywy dla OBS-a, przynajmniej ja nie znam, słuchajcie. O, już są znowu 3 osoby. Będzie kameralnie. Działa to w ogóle? Działa. I oczywiście zaczynamy live'a i jedzie do mnie klient. No przecież to jest normalne, słuchajcie. To jest bardziej jak pewne, ale może to i dobrze, bo się w tak zwanym międzyczasie zbierzecie. Czy to do mnie, czy to nie do mnie. No będziemy niestety robić przerwy. Stety, niestety. Mam tu taką planszę nawet przygotowaną, obsługuję klienta. No chyba pani do mnie. Słuchajcie, dobrze, w piątek trzeba kasę zbierać. Jeszcze się tutaj pani do mnie zbiera, ale to ewidentnie idzie pani do mnie. No to słuchajcie, zbierzcie się tu na spokojnie. Ja robię przerwę, przyjmę obsłużę klienta i zaraz do was wracam.
Jestem. Kasa przyjęta, wszystko się zgadza. 2 live'y w jednym czasie od jednego gościa. No ho, Michał, siema Rafał, siema Michał, tak. 2 live'y jednocześnie. Lewa ręka na jednym live'ie, prawa ręka na drugim live'ie. Słuchajcie, formalności tipli, bo było tutaj 2 osoby. Bodzio, dziękuję, 20 zł, pozdrawiam. I Waldi. Czemu nie ma dźwięku? Halo? A, bo jeszcze Bodzio. Zapomniałem, że to chwilę trwa. O, i teraz Waldi również dziękuję. To są tipy już po live ostatnim, wtorkowym. Dobra. Czat. Ja jestem dzisiaj taki nieogarnięty. Grzegorz B. Witam doktora od Ekspresu. Witam Grzegorza B. Nowik w sumie. Tak, poleci parę razy Waldi. No co zrobić? Nacisnęło mi się kilka razy. Podpytam się jeszcze, nic się nie dzieje. Przyszedł mi ten EQ6 S700 z błędem napięcia. Przeczyściłem, blok przesmarowałem, bo nim wyglądał czysto, ale ciężko chodził jak diabli. No, a gdzie pytanie, Nowik? Czekam na pytanie. Słuchajcie, wy tu sobie... A, dobra. Zrobiłem ze 20 kaf i 0 błędów. Możliwe, że to przez brak siły, by przepchnąć blok? Nie, słuchaj, to jest... Nowik, ja ci powiem, z tym błędem, i to tobie i wam, z tym błędem zbyt wysokie, zbyt niskie napięcie w EQ6. To jest tak, że do mnie takich ekspresów tutaj przez ostatnie 5 lat trafiło może z 5-6 sztuk. Żaden z tych ekspresów, słuchajcie, tego błędu nie pokazywał u mnie w firmie. Żaden. No nie no, kto to? O, ankieterki do mnie idą. Nie będę wyłączał kamery, słuchajcie, bo to jakieś dziewczyny coś sprzedają, przeczuwam. Nawet ładne. No nie pokażę wam ich, bo nie mam jak. Aparat mi się nie odwróci niestety na tych trytkach. Wracając, bo mnie wybiło z rytmu. Nowik, u mnie żaden z tych ekspresów tego błędu nie pokazywał, więc to czasami jest tak, że w zależności, na przykład w jednym domu ten błąd będzie wyskakiwał zbyt wysokie, zbyt niskie napięcie, zabierzesz go do innego domu i tego błędu nie będzie, więc może być tak, że tylko w życiu nie zobaczysz tego błędu. Mówię, u mnie wszystkie te ekspresy, ja dlatego też przestałem je naprawiać, bo na ten błąd z tym napięciem wracam na podium na Top Donate. Łukasz C. Dzięki. Dziękuję. No tak. Na razie brązowy medal. No ale tutaj 2 kocury są na środku, co się biją między sobą. No, z czegoś się dziewczyny śmieją. No będą mnie teraz rozpraszać. Zobaczymy, co sprzedają, słuchajcie. No nie przyjdą do mnie, czuję się zawiedziony. How dare you, jakby powiedział Szymon. Wybiło mnie to wszystko z rytmu. No, już wiem. Kurna, jeszcze tu latają te muchy. Ja przestałem te usterki naprawiać, bo po pierwsze one u klientów wracały. Mówię o tym zbyt wysokim napięciu. Po drugie, u mnie ten błąd nigdy nie wystąpił. Tutaj nie wiem, czy to wynika z tego, że ja mam panele słoneczne, tutaj solary na dachu, czy z czego innego. I nawet nie miałem jak tego weryfikować, słuchajcie. Więc jak ci ten błąd, Nowik, nie występuje, to kurna tylko się cieszyć, bo pewnie go nigdy nie zobaczysz. Przy ciężko chodzącym zaparzaczu to w Siemensach wyskakuje, albo się w ogóle resetuje ten ekspres, że tak przygasa i się odpala od nowa, albo występuje błąd pod tytułem wyczyść zaparzacz. Tyle. Dziewczyny poszły, albo mi odkręcają koła w aucie. Nie, jeszcze tu stoją. A to jak znam życie, to jest fotowoltaika, albo tak obstawiam po wyglądzie, albo sprzedamy panu tańszy prąd, bo tutaj masa łazi takich przedstawicieli handlowych. Łukasz Ciepichał, co sądzisz o ekspresach na tak zwane kapsułki? Nic o nich nie sądzę, nie używałem w życiu, nie naprawiam. No, to więc nie mam zdania. No, dla mnie te ekspresy mogłyby nie istnieć. To jest kawa już na gotowo zmielona, więc tam jest podobno jakaś afera, była chyba z rok temu, że mimo, że tam twierdzą, że nie ma żadnej chemii, to tam jest jakaś chemia w tych kapsułkach antyzbrylająca. Generalnie do małego biura jest to wygodne, tak? Ekspresy na kapsułki. Nowik, czyli kupiłem po taniości, bo ktoś miał kiepską instalację w domu. To nawet nie o to chodzi, Nowik, że kiepską instalację. One mają jakiś problem, te Siemensy, i to słuchaj, no trafiłeś okazję w takim razie, to tylko się cieszyć, kurczę. Dobra, słuchajcie. Nie będę już tej ramki zdejmował, bo taki papier dostałem w komentarzach, że ją zdejmuję, a to po prostu rutyna. Ten ekspres przywiózł mój stały klient.
na usterkę pod tytułem nie pobiera kawy, chociaż on sam nie miał pewności. No ale zacznijmy już tradycyjnie od, od tego, co sądzicie. Nawet pytałem o to tego klienta, co prawda to nie jest jego ekspres, tylko z jakiejś tam fundacji, stowarzyszenia, nie pamiętam, on tylko go tu podrzucił, bo to taki biznesmen, starszy pan. No powiedział, no co mam, odpowiedź tego pana była, co mam panu powiedzieć, taki mi dali. Coffee Doctor. Znak firmowy, Coffee Doctor, słuchajcie. Dobra, naleję do niego wody, bo chcę sprawdzić, o co chodzi z tym młynkiem. No ale powtarzam to i powtórzę to po raz kolejny, zaczynam mam palca teraz. Czy to nie budzi czyjegoś niepokoju? Widocznie nie. Przecież to takie było fabrycznie. Ale generalnie te ekspresy, te Pico Barista są fajne. Podobają mi się. Zawsze mi się podobały i mi się nadal podobają. O, Markusiek, odpowiadając na twoje pytanie, tak, rzuciłem. Powiem szczerze, nawet jeszcze nie wiem, jaki ten aparat. Chcę też, ponieważ mam tego Lumixa G7, który tutaj ma docelowo być kamerą, bo żebyście wiedzieli, o czym mówię. Markusiek pyta, czemu aż GH6. GH5 MK2 chyba jest bardziej optymalny. Ma strumieniowanie w sobie i jest tańszy. Nie wgryzałem się, po prostu to oczko, które tu w tej chwili, czyli G7 na mnie patrzy, ono będzie na mnie patrzeć docelowo, jak będą dwie kamery, natomiast ten lepszy aparat chcę, żeby patrzył, generalnie jeden widok będzie na mnie, a drugi widok będzie coś w tym stylu, słuchajcie, że będzie tylko ekspres na ekranie, ja będę gdzieś tutaj w rogu malutki, będę się przełączał między tymi widokami. Taki jest zamysł. Podniosłem ten próg, nawet zapomniałem wam o tym powiedzieć, bo za 3000 no to mogę drugiego G7 kupić, więc to niech sobie tutaj leci. Generalnie ta kwota, którą widzicie tu, będzie z wami rozliczana. W takim sensie, że ta kwota jest tylko i wyłącznie na rozwój kanału, więc jak tutaj coś z tej kwoty zniknie, to wam pokażę, na co to zniknęło. A co do tego, jaki to będzie aparat, to jeszcze tak naprawdę nie wiem, powiem szczerze. Ja nie siedzę w tym, nie znam się. Muszę sobie poczytać. Jak mam tutaj wśród was kogoś, kto się na tym zna, to też chętnie posłucham rad, ale to jakby nie tu na live, tylko to na spokojnie, do przemyślenia. To nie jest, myślę, zakup na teraz, to już myślę na jesieni gdzieś. Dobra, słuchajcie, zobaczmy, o co chodzi z tą kawą, którą ją tu nie pobiera. Tam trochę kawy jest. Według mnie to mieli tą kawę. Zaraz się okaże, że ten ekspres działa. Naprawiony. Nie wiem, o co chodzi. To jest właśnie tak, jak słuchajcie, przywozi ktoś ekspres, kto nie jest jego użytkownikiem, on nic nie wie. No i co mam teraz zrobić? Kończymy live'a, nie? Siema, Boguś. Kończymy live'a, słuchajcie. No. Szybka naprawa 500, dokładnie, Grzesiek. Szybka naprawa 500, wolna 400. Widzicie, wymiotło mi kawę. Wykupiliście mi całą kawę, ludziska. No działa, no. Wypadałoby zadzwonić do klienta, zapytać, o co chodzi. Na maksa. Co tam w ogóle u was przy piątku? Jakie plany na weekend? Jak nie nasypiesz, to nie pobierze, Grzesiek. Dokładnie tak.
Dawid, Paweł Ostrówka kupił ostatnio fajnego Lumixa na live właśnie. Wiem, oglądam Pawła, może nie jakoś tam regularnie, bo nie mam czasu, ale... Słuchajcie, tutaj trzeba... On jest fajny ten Lumix S2, tam bodajże, już nie pamiętam. Tylko tu musicie brać pod uwagę takie niuanse jak ten aparat, tak jak mój, musi być podłączony przez cały ten okres czy nagrywania, czy teraz live'a do prądu. On nie będzie działał na baterii, no bo wiadomo. To są kwestie takie, i ja teraz mogę gadać głupoty, bo tak jak mówię, ja nie wnikałem w to. To są kwestie takie, że on musi na tym prądzie chodzić. Słyszałem, że na przykład soniaki się przegrzewają i matryce się przegrzewają, jeśli cały czas patrzą na was w 4K. Ile w tym jest prawdy, nie wiem, tak słyszałem. Ten aparat nie może się przegrzewać, musi być ładowany najlepiej już po USB. No tutaj mam tak zwaną dummy baterii, czyli taką baterię na kablu wpiętą do zasilacza jakiegoś chińskiego, bo oryginalny po pierwsze ciężko jest dostać do tej G7, po drugie kosztuje chyba 550 zł. No to jakby nie jest problem, bo jeśli coś jest porządne, to warto zainwestować, tylko ja nigdzie nie mogłem tego znaleźć. Wadą tej G7, którą mam tutaj, która na mnie patrzy, jest to, że nie można do niej cage'a operatorskiego kupić. Ja mam tak naprawdę, to on ma wyjście mikro HDMI, to jest maleństwo. Wpięty jest do tego normalny kabel HDMI, który idzie tutaj pod biurkiem i aż do komputera. Już słuchajcie, prawie uszkodziłem ten port. No i ten cage operatorski załatwia to, że trzyma ten kabel, ale jego się już nie da kupić do tego modelu. Nigdzie tego nie ma. Ja chyba z tydzień poświęciłem na szukanie tego, nawet uruchomiłem znajomych w Anglii, żeby gdzieś z rynku wtórnego to dostać. To jest jakiś Smalric 1779 bodajże. Nie do dostania, więc ja mam cage operatorski zrobiony strytek, bo słuchajcie, no każdy ruch tym przewodem to w końcu się upierniczy to gniazdo mikro HDMI, a ono jest mega delikatne. No i będzie po temacie, no naprawa gniazda w takim aparacie pewnie do tanich nie należy. Co tam piszecie, słuchajcie, bo nie wiem co teraz robić z tym ekspresem, czy go odstawić na bok, bo mam Melittę do naprawy, a wiem, że o Melittę często pytacie, bo rzadko te ekspresy się trafiają. No Paweł jest chyba, tak jak z nim rozmawiałem, czy tam pisałem, to jest zadowolony z tego zaciąłem się Lumixa nowego, więc on też ma tam jakieś, słuchajcie, no każdy aparat ma zady i walety, nie? To też, tak jak tutaj napisałem, ten GH6, to nie musi być GH6, słuchajcie, no. Tak napisałem po prostu. W Amazonie GH5 niecałe 4700. Możesz sobie ustawić 3 stopnie zbliżenia z ostrością i całkowicie włączyć AF-a. O właśnie, Markusiek, no o to mi chodzi, nie? Że on można mu na 3 poziomy zooma ustawić ostrość i wtedy autofokusa się wyłącza, bo ten autofokus to jest, po pierwsze autofokus jest masakrą, po drugie to zoomowanie ciągłe jest dla mnie masakrą. To dwa oczka muszą być. Nowik, weekend dziś w robocie 10:19, jutro 10:19, niedzielę się nie pójdę do domu, no ja mam wolne, jutro się wybieram, chociaż nie chcę już zapowiadać, bo jak się ostatnio wybierałem, to się nie wybrałem, ale jadę w rodzinne strony jutro. A przy okazji zawadzę o takiego jednego, co tam z scyzorykami rzuca. Trawa na działce na mnie czeka do skoszenia, a potem jakieś dożynki będą, to się browara napiję, kiełbaskę zjem. I prawidłowo, panie Grześku. Czy u Spoxa EQ6 już naprawialiście, bo nasz w firmie też non-stop czyszczenie żąda. Michał, właśnie, bo Spox to się tam nie przyznaje do końca, o co to chodziło. Robicie mu calc and clean, czy robicie mu osobno odkamienianie i osobno czyszczenie? Bo to jest ważne, bo one się lubią przywiesić i wtedy trzeba mu zrobić osobno proces odkamieniania. Można to tam w menu wybrać w EQ6, w Siemensach. I osobno proces czyszczenia i to z reguły pomaga. Dawid, a jakby wydrukować coś z druku 3D, żeby kable zabezpieczyć? Myślałem o tym, Dawid, ale to projektu jako takiego nie znalazłem. Fakt, że też nie drążyłem tego tematu. Słuchajcie, w ogóle plan jest taki, że ja chcę się z tego mojego kącika wynieść tutaj, bo to jest moje miejsce pracy, tak? Ja mam tak zwaną otwartą kuchnię, czyli klienci widzą, jak pracuję. Bo jak spojrzycie tak jak ja teraz pokazuję rękami, to tu jest wejście do firmy, więc klient wchodzi i widzi, jak ja pracuję. Tu po tej stronie mam kąt taki z biurkiem i tam chcę sobie w ogóle przenieść to całe studio nagraniowe tam w kąt i zrobić sobie tam tak, że te aparaty dwa, które będą na sztywno, bo w tej chwili mam ten aparat, który patrzy na mnie na statywie. One mają być na sztywno. Tam ma być to studio takie, że wchodzę, power on i wszystko mi działa. A ten GH5 MK2 to jest dokładnie ten, co Paweł kupił? Paweł Ostrówka? Daniel Gorczyca. Elo, panie, co tam tak nagle z tym live wyskoczyłeś? Kurna.
Bo nagle wpadłem na taki pomysł, Daniel. To nie jest tak, że nic nie powiedziałem. Taka niespodzianka. Tylko wykruszył nam się jeden ekspres, bo jest naprawiony. GH5, Markusie, GH5N2 ma też zasilanie przez USB i pełne HDMI, ale w twoim przypadku strumieniowanie na PC też się przydaje, albo przez Wi-Fi. A na czym to w ogóle polega, to strumieniowanie? Bo ja to po HDMI ładuję do OBS-a, tak jak w tej chwili zresztą. Michał, dzięki za tipa, spytam sekretarki, bo to u prezesa stoi. No, bo to tak czasami jest. No kurna, słuchajcie, zadbany ekspres. No przegląd to mu się przyda na bank, bo tu spojrzeć wystarczy na uszczelkę, która już nawet nie jest czerwona. No ale tu wszystko działa, słuchajcie. Kurna, kejki jakie robi, to zaraz wam pokażę. Jak mi się go uda wydobyć. Może mi się nie udać, no rozpadł się trochę, ale... No i co tu naprawiać? Nie wiem. Zrobimy inaczej. Odstawiam go, słuchajcie. Będziecie, Daniel, w weekend czerwoną testować? Jako parzuchę? No ciekaw jestem, dawaj znać. Chociaż my, Daniel, to i tak jesteśmy w stałym kontakcie. To dasz znać na pewno. Dobra, słuchajcie, zjeżdżam z nim na dół, bo to wszystko działa. A generalnie ten kanał jest o naprawach ekspresów. O Boże, poczekajcie. Mam takie cudo. Mam takie cudo. Rzadko się zdarzają te ekspresy. Nawet powiem wam szczerze, nie pamiętam jak się rozkręca ten ekspres. Lekko spóźniony, ale dotarłem, Łukasz T. Siema, siema. A bo to taki live z nienacka piątkowy, ale będą się zdarzały, słuchajcie, w piątki takie live, bo ja tak już w piątek około południa to mam już takie przesilenie tych ekspresów tutaj, naprawiania. I to jest dla mnie taki motor napędowy. Chociaż słuchajcie, od wtorkowego live'a, od poniedziałkowego, wtorkowego live'a ładuję cały czas tą, kto był to widział, tą 100% robustę. Nawet mi się jeszcze ręce nie trzęsą, ale jest dobra siekiera. Będę ją polecał. Powiem wam, że zasmakowałem w niej. Muszę się do Grześka odezwać z Don Caruso i sobie zamówić tej kawy. Może jak będę zamawiał jakąś kawę w Don Caruso, to też zrobimy na Facebooku tak zwany palec pod budkę. Jak będziecie chcieli jakieś Don Carusowe kawy, poczytajcie sobie. Ja wam tu napiszę adres strony, tylko najpierw muszę się sam upewnić, jaka ta strona jest. Poczekajcie sekundę. Chyba doncaruso.com, tak. Drogi czacie, gdzie zniknąłeś? Będę sobie zamawiał jakąś kawę, więc poglądajcie sobie. Ja potem zrobię posta na Facebooku. No to zamówimy od razu, żeby wiecie, za przesyłkę nie płacić. Zamówimy jakoś hurtowo. Tam macie różne rodzaje tej kawy, to sobie poczytajcie. I ja zrobię takiego posta, to będziecie mi musieli napisać, jaką chcecie i ile. Ale kawa jest dobra, naprawdę jest dobra. Co tam piszecie? Skoczek siemka, siemka. Odkamienianie mu walni. No walnę mu odkamienianie, ale to później. No cóż, Łukasz, odkamienianie to będzie się tam w tle robiło, tylko buczało. Mamy tu lepszego zawodnika. Takiego ekspresu nie widziałem, Grzegorz. Melita CI, Cafe OCI. Melita fajne ekspresy. To jest taka niwona trochę. Zaraz wam pokażę, jak on wygląda w środku. Tylko doczytam wasze komentarze. Tu jeszcze wrzucę, jakbyście chcieli wspomóc biednego żuczka. Wrzucę przypięty komentarz, tylko ja nigdy nie wiem, gdzie to tutaj jest ten link. Filunia,
Chwilunia, zawiesiłem się. Byście biednego żuczka chcieli wspomóc, to macie tutaj przypiętą wiadomość. Oczywiście nie naciskam, to jest decyzja jest wasza. Spóźniony, bo dopiero z pracy wróciłem. O, dobra pora, Bogusław, na powrót z pracy. Ja jeszcze 2,5 godzinki. Mam problem w EQ6. Pobiera wodę, mieli kawę, ale woda wraca do tacki przez zawór ciśnieniowy. Kawa w tacy jest sucha. Co można sprawdzić? Ale co masz na myśli, Kacperix, mówiąc przez zawór ciśnieniowy? Bo ja nie wiem, co to jest zawór ciśnieniowy. Ten przy pompie? Czy mówisz o zaworze ceramicznym? Daniel, to z tobą to będziemy w kontakcie. To się tam nie przejmuj. Melita. Melita to jest imię założycielki tej firmy. Tyle wam mogę powiedzieć. Tyle wiem z historii. Pani Melita wynalazła papierowe filtry do kawy. Te, których się używa w przelewówach. Taka to jest pani Melita. Taki trochę kloc jest ten ekspres. Ale słuchajcie, nie jest zły. Zajrzyjmy mu do boku. Jeszcze tylko jedną rzecz sobie tu zerknę. Tu mi się coś przewinęło. Czekajcie, bo tu jakiś bałagan się zrobił. Dobra. 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 Tak, zamknij transmisję. To jest najlepszy moment. Don Caruso jest też na Allegro, jakby co. Ja kupiłem Vincente i Classico, obie są super. Tak, jest na Allegro, bo oni handlują na Allegro tą kawą. Także, no ja po prostu mówię, będę ją zamawiał, więc możemy ją zamówić razem. Ja ją pewnie i tak będę osobiście odbierał, więc tu kosztu przesyłki nie będzie. I zobaczcie, to jest Melita z tym dużym blokiem od starej Nivony. Widzicie, jaki to jest kawał bloku? Przy pompie leci tam tym zaworem Kacperix, to albo ci padł ten zawór, otworzył się ten zawór bezpieczeństwa i się już nie domknął, albo gdzieś jest opór. To są dwie wersje. Najczęściej jak wymienisz ten zawór, to problem się rozwiąże, ale nie zawsze. Zacząłbym od wymiany tego zaworu, on nie jest jakiś bardzo drogi. No. Był taki film na kanale. Film czy live nawet było o tym? Film chyba był. Znajdź sobie film pod tytułem Siemens EQ6 od widza na kanale. Tam było właśnie o tym zaworze. Słuchajcie, zeznania tutaj klienta są następujące. Problem ze spienianiem, głośno chodzi. Ja bym mu zdjął obudowę, żeby zobaczyć, o co chodzi z tym głośnym chodzeniem. Tylko najpierw muszę go odkurzyć. Sorry za hałas. Łukasz, nie, no rób zgodnie z instrukcją. Pytasz, ile robić odkamienianie w Philipsie. Zasada jest prosta. Jak ekspres woła, nie rzadziej niż raz na 3 miesiące. Bo można pić jedną kawę tygodniowo, no i wtedy ci ekspres po roku zawoła o odkamienianie. Rozbieramy gościa. Alicja 50 zł na rozwój kanału i za zajebistą kawusię parzusie. Pozdrowienia Alicja i Daniel. Dziękuję, dziękuję moi ziomkowie, koncertowo, imprezowo, jak to wczoraj pisałem Spoxowi w komentarz, Trans Rules. Widzimy się niedługo, a na razie odpoczywajcie na urlopie, bo mam cynk, nie powiem od kogo, że idziecie na urlop. W niedzielę jedziecie, Daniel, Alicja, w niedzielę jedziecie, oby wam pogoda dopisała i odpoczywajcie. Nie samą robotą człowiek żyje. Kacperix, właśnie oglądałeś? No to spróbuj, no bo ten zawór, o którym mówisz, służy temu, żeby nie porozrywało wężyków, że jak jest zbyt wysokie... Bodzio, dziękuję. Pozdrawiam również. Ten zawór, o którym piszesz, służy temu, że jak jest zbyt wysoki opór gdzieś w układzie, no to ma przewalić tędy nadmiar ciśnienia. I one bardzo często, jak się raz chociaż otworzą, psują się same z siebie po prostu. Daniel, tak, w niedzielę jedziemy. Odpoczywajcie. Odpoczywajcie.
A w listopadzie... Sami wiecie co. Jaki to miało nazwę ta impreza? Słuchajcie, wybieramy się ekipą. Większą lub mniejszą. Też wam tutaj to znajdę. Gliwice, listopad. Jaka to była ta impreza? Nazwa tej imprezy mi się bardzo podoba. Też wam wrzucę. Zerknijcie sobie. Alan Walker między innymi. Don't let daddy know. Nie daj ojcu wiedzieć, tak? Dobrze to tłumaczę? To takie... Nie pozwól tacie wiedzieć. Taki jest tytuł tej imprezy. Właśnie, Daniel. Trans Family Rules. Dokładnie. Artur, co mnie ominęło? Ominęło... Siema, Artur. Ominęło cię to, że odpaliliśmy Saeco Pico Baristo, które nie działa, a okazało się, że działa. Tyle cię ominęło. Aż tyle. Gdzie jest mój plastikowy? Niech będzie ten. Ojciec nie musi wiedzieć. Dziękuję, Daniel. Brakowało mi tego tłumaczenia. Niby ten angielski znam, ale rzadko używam. Spróbujmy się tu dostać. Czy ja wszystkie śrubki odkręciłem, słuchajcie? Wszystkie. Melitach to tak trochę ciężkawo tu schodzi z tyłu. Kurczę, no mam wrażenie. Jeszcze ta? Mówicie? Że ta też? Ewidentnie. Ewidentnie. MZ. Od 6 lat DeLonghi Cappuccino Authentica. Aktualnie zaczyna pojawiać się woda w tatce, ale nie zawsze. Zaparzacz czyszczony zazwyczaj przed kamienianą. Wina jakieś uszczelki? Prawdopodobnie infuzora. Słuchajcie, ja to powtarzam na każdym live'ie, więc powtórzę i na tym. Podchodzicie do ekspresów. Czekajcie. Sorry. Muchy. Nie możecie podchodzić do ekspresów jak do radia, do telewizora. Musicie podchodzić do ekspresu jak do samochodu. Każdy ekspres się zepsuje. Jeden szybciej, drugi wolniej, jeden bardzo szybko, bo są ekspresy, wiadomo, bardziej awaryjne. Natomiast to, że odkamieniacie regularnie, to, że czyścicie regularnie, super, wydłużacie mu żywotność, ale on i tak się zepsuje, zużyje się po prostu. I tyle. I tyle, mili Państwo. Każdy ekspres się zepsuje, gwarantuję wam to. Dobra, słuchajcie, ten młynek trzeba wykręcić, ten klosz. Ja to w ogóle nie pamiętam, jak to tutaj nie ma śrubki, nie ma kopułki. Tutaj powinna być taka kopułka. Bo to można sobie dwa rodzaje ziaren wsypać tu i tu. Ale tutaj ten mechanizm jest rozwalony. Tu w ogóle nie ma tych czarnych plastików. Wtedy sobie ustalacie tą wajchą. Tą. Z którego jakby dozownika ma się sypać kawa. No ale tutaj to już nie działa. Bo ktoś to zdemontował. Albo popsuł. Szpers and Repairs. Pozdrowienia z Czech. Co to za kawowar? Melitta Cafeo CI. Model dokładnie E970-101. Taki to kawowar. Ja czeski to ja znam. Panie Szpers and Repairs. Nie pamiętam, tu chyba... MZ, dzięki. Ja również dzięki. Pozdrawiam. Czekajcie, trochę się tu pozbędę tych szpargałów. Też zadbany, zobaczcie. Też tu nie ma co narzekać. To jest wkręt do frontu. Powiem wam, tak dawno nie miałem tej melity na warsztacie, że w ogóle nie pamiętam, jak się ją rozkręca. Grzegorz B. Każde elementy mechaniczne się zużywają. A w ekspresie jest trochę mechaniki, która się z czasem zepsuje. Mechaniki, silnik, ruchome części, temperatura, ciśnienie, wilgoć. Przecież w tatce zawsze macie wodę. Para. No, jak w samochodzie, no. To tylko benzyny nie lejemy. Jak w elektryku, o. Jak w elektryku.
I co? Zejdzie ta góra? Za gruby. Delikatnie podważamy, tu są miejsca na włożenie szpikulca. Nic na siłę tutaj, wszystko młotkiem, nie? O. I tradycyjnie powtarzam, nie szarpiemy. Czujnik od klapki. Nie mam już gdzie tego układać, naprawdę. Problem ze spienianiem w ekspresach, ale on nie ma zaworu ceramicznego. O! Pamiętajcie, to tak akurat chciałem powiedzieć a propos tego modelu, ale to nie tyczy się tego modelu. Miałem ostatnio klientów, którzy kupili taką okazję Nivona, tylko chlapiem mlekiem. Zawór ceramiczny rozwalony. To nie było takie tylko, także uważajcie na takie okazje. To jest stara konstrukcja, słuchajcie, jeszcze jak Siemens Surpresso. Całkiem dobry sprzęt. Dobra. Niech ja tu popatrzę, może byśmy zobaczyli jakie on ma te problemy, co? Co sądzicie? Sprawdźmy. Na szczęście nie jak w elektryku pisze Michał, bo akumulatora nie ma. No tak, i nie spłonie. Ja mu tu oszukam. Gdzie jest, kurczę, gdzie jest mój kabelek do oszukiwania? Zginę tu kiedyś, słuchajcie. Muszę mu oszukać klapkę. Ja podejrzewam, co w tym ekspresie powoduje brak spieniania. Czyli zewrzeć. Tutaj muszę zworkę zrobić, mamy to. No to co, złóżmy to wszystko w całość. Chris się pojawił? O, siema. Jak nie schodzi, weź cięższy młotek. Chris, ty mi doradzisz, jaki aparat kupić. Bo tutaj dywagowaliśmy przed chwilą o MK2, tym Lumixie. Ja tu wrzuciłem GH6 w Tipli, ale to wcale nie musi być GH6. Jaki aparat, żeby było dobrze? Z tego co wiem, mam cynk z Kielc, że ty się znasz na optyce, aparatach i tak dalej. Wkładamy zaparzacz, podłączamy do prądu. I trzeba przynieść wody znowu. Sony. No ja wiem, że Sony, no. Słuchajcie, dwie usterki w tym ekspresie, tak jeszcze przypomnę. Głośno chodzi, obstawiam filtr, ale może się mylę. I nie spienia. Idę po wodę, czekajcie. Blackmagic Pocket 4K, ale co to jest za wynalazek? Gdzie ty masz włącznik? Gdzieś tu, tak? Matko, mnie przestraszył. Co on nam pokazuje, powiedzcie, bo ja nie widzę. Dzień dobry. Dzień dobry. Nagrzewanie urządzenia. Muszę sobie powiększyć widok, żeby przeczytać, co się tam pojawia. Blackmagic, a no tak, ale to jest Blackmagic, no tak, kojarzę firmę. No tak, ale to słuchajcie, ja nie potrzebuję do vlogowania, do łażenia po ulicach i vlogowania i gadania do kamery, tylko one mają być zamontowane na sztywno i mają patrzeć, jedna na ekspres na całym ekranie, a druga na moją parszywą gębę ma patrzeć, tak? Pojemnik na skropliny opróżnić. Więc mnie ten Lumix tak naprawdę w zupełności wystarcza, tylko bez tego ciągłego zoomowania. Dlatego muszą być dwa oczka, tak? No a też no GH5, GH6 to jednak jest trochę różnica niż ten G7.
On w zupełności jeszcze mi na dłuższy czas wystarczy. Co ty chcesz ode mnie znowu? Głośno chodzi? Bardzo głośno chodzi. No właśnie, powiedz mi, Chris, bo ja słyszałem o tym, że się przegrzewają te soniaki. Takie... No kurna, tu filtr jest zapchany jak talala. Zaraz wybuchnie. Halo. Przecież to kurna. Wyjmę mu filtr, bo... Dokładnie tak jak piszesz, Markusiek. Co prawda u mnie nie jest potrzebny widok z góry raczej. Rzadko bardzo. Ale tak. Na wyłączony autofokus, stały zoom i nie dotykać. O, przycisk. Kolejna naprawa udana. Jak to Grzesiek pisałeś? 500? Szybka naprawa 500. Jak to ktoś powiedział nawet dzisiaj na Facebooku, z kimś rozmawiałem? Pisałem? Kurczę, teraz sobie nie przypomnę ksywki. Wystarczy przeczytać instrukcję. Jeśli ekspres ma problem z przepływem wody, pierwsze co, wyjmij filtr. Zróbmy kawę. Michał, tak, masz rację o tym, co piszesz o tej jasności, żeby nie było szumów, tylko że tutaj to jest takie studio z przypału zrobione. Studio, no ja to nazywam studio, to nie jest oczywiście studio. Jest zwykła lampa, ale to, co mówiłem wcześniej już dzisiaj, chcę sobie to przenieść tam do miejsca docelowego i wtedy sobie oświetlić odpowiednio siebie, oświetlić odpowiednio ekspresy, żeby te wnętrza były też doświetlone. No to słuchajcie, żadna sztuka jest w tej chwili zrobić ISO i 1 000 000, no tylko to jest wszystko prześwietlone. No mnie się to, nie wiem, w tej chwili jest ISO 400, mnie się to w takiej tonacji podoba, ale wiem, że jakbyśmy zaczęli teraz w tych ciemnych elementach grzebać, no to będę musiał przewalić co najmniej na 800 ISO. Ale wtedy już jest dla mnie wszystko prześwietlone, moim zdaniem. Jakby jasnością obiektywu ja się nie przejmuję, bo ja sobie mogę to lampami doświetlić, tak? I docelowo tak chcę zrobić. No ale to tym bym się nie przejmował. Bo światło to jest rzecz wtórna, którą można zrobić. No to głośną pracę ekspresu zgłoszoną przez klienta mamy z głowy, po prostu filtr jest zużyty. Coś mi tu kapie? Nie. To teraz druga usterka tego ekspresu. Nie spienia mleka. Problem ze spienianiem mleka. Sprawdźmy. Tylko ja nie umiem tego ekspresu obsługiwać. To będzie mleko? Spienianie mleka. Nagrzewanie urządzenia, proszę szczekać. No właśnie, chłopaki, tak gadacie tutaj. Oświetlenie, mikro 3/4, no i ma obiektywy do M3/4. What? Ja się nie znam. Ja, słuchajcie, się interesowałem fotografią za czasów zenitów i zmiany takich aparatów. Potem długo nie. Słabo to mleko jest spienione. Znaczy ono w ogóle nie jest spienione, słuchajcie. Moje G7 to mikro 4/3, ok? Skoro tak mówisz. No. Działa, tylko to jest podgrzane mleko. Jakbym tu wziął mleko, którego oczywiście nie mam, to nie robi w ogóle pianki. I teraz pytanie, bo ja nie pamiętam, jak tu ten system mleczny wygląda. Jak on tutaj to napowietrza? Niech ja się temu, słuchajcie, przyjrzę. No nic tu nie widać. No co tu jest? Grzałka, zawór zwrotny, zawór drenażu i to wszystko. Jak w każdej niwonie, jak w każdej melicie. Siema, Patryk. Zdemontujmy tą wylewkę. To jak ja będę sobie ustawiał wodę, że jej nie widzę, to zaraz ją wyleję. Czekajcie, trochę porządku.
To się jakoś tak w dół tu ściągało właśnie. Jak on to napowietrza tutaj? Nigdy nie pamiętam. No tędy napowietrza, tak? Pytanie, czy to jest drożne? Czy to jest, panie, drożne? Tak się to diagnozuje, słuchajcie, zamiast rozbierać tego ekspresu na części pierwsze od razu, tu może być jakiś paproch. Gdzie ten napowietrzacz tu jest? Nie pamiętam, jak wygląda system napowietrzania tutaj, ale zaraz sobie przypomnę. Czemu ty mi piszczysz? Napełnić pojemnik na wodę. Czy ty masz... A tu masz napowietrzacz, dobra. Zobaczmy teraz, jak przedmuchałem, czy coś pomogło. Lewatywa. Lewatywa, dokładnie. Za pomocą powietrza, ale lewatywa. Zobaczmy, czy to coś pomogło, bo to bardzo często jest, słuchajcie, tylko jakiś taki paproch wpadnie. A właściwie to mi nie jest w tej chwili potrzebne, czy jest mi potrzebne? Jest mi potrzebne. No to masz gdzieś zapchany obieg, Kacperix, masz gdzieś zapchany obieg, albo ci zawór ceramiczny stoi dęba. Musisz iść po kolei i sprawdzać. Jeśli idzie tym zaworem, to znaczy, że gdzieś napotyka opór i dlatego nim przewala. A ja tego nie wiem, Wojciech. Może z innego konta weszła albo odsubskrybowała kanał. Tego to ja nie wiem. Proszę pana. Nie umiem tego złożyć, słuchajcie. A co się pojawia za komunikat, tato, jak piszę, jak próbuję pisać? Jak to było, mili państwo? Wyjął, teraz włożyć nie umie. To nie wiem, Wojciechu. I don't know. Trzeba sobie tam gdzieś czata otworzyć albo odświeżyć stronę. Jeszcze raz. Też sobie zapisałem problem ze spienianiem, ale jaki, to już sobie łaskawie nie postanowiłem nie. A właśnie, Wojciech, bo tam był początek, na początku się wysypał live od razu. No nie, no źle jest. O! Dobra, słuchajcie, trzeba go wyłączyć, trzeba mu tam zajrzeć. Wyłącz się. Jest moc. Aleksandra. Dzień dobry, dzień dobry. Wielkie dzięki za pomoc w naprawie, dlatego upęknięta wysypka. Dziś przychodzi część i będę składać. Pozdrawiam. Nie ma sprawy. Każdym dlatego będzie pęknięta albo już jest wysypka. Każde dlatego ma wysypkę. Musimy się mu dobrać do lewej strony. Grzesiek, może wezmę wylewkę na biurko, poczyszczę. Trochę strach to rozkładać tym pokrętłem MSBS, bo potem mogę nie złożyć.
Łukasz, pracujesz w firmie całkiem sam, czy masz jakiegoś pomocnika? Sam. Jestem tu sam jak palec. Sam jak palec, biedny. Jedyny, do kogo się mogę odezwać, to do was. Michał, inna sprawa, że Spox ma małe studio. No, on ma lokal też mały. A ja mam lokal duży, w połowie niewykorzystany. Chciałbym ci tu zajrzeć, gościu. Ale zupełnie nie pamiętam, jak się to zdejmuje. To jest tu przyłapane z przodu, dobrze pamiętam. Czekajcie, bo ja tu zaraz zginę. Wyleję to, zaraz do was wracam. Zupełnie nie pamiętam, jak się tą niwonę rozkręca. Zupełnie. Grzesiek. Mam podejrzenie, czy czasem coś z tabletki odtłuszczającej nie wlazło, bo przepływ jest taki, se niby powinno już rozpuścić, ale różnie to bywa. No raczej się tabletka powinna rozpuścić chyba. Ale pewności nie mam. Widział ktoś śrubki? Kurczę, no nie pamiętam, jak się to rozkładało. Czy to idzie do góry? O, patrzcie. No, dobry pomysł, Artur. Częściej live. Jest zawór ceramiczny. Widzicie, jest zawór ceramiczny, tylko on jest tu schowany. Teraz to nie będziecie nic widzieć, ale zaraz wam tu wszystko się wyświetli. Zresztą może wam to pokażę. Tak od frontu wyjąłem go z prądu. Fajne są konstrukcje tych ekspresów. Ja nie lubię robić ekspresów, które rzadko naprawiam, bo człowiek błądzi, jak we mgle. Teraz tak, że... No to jest, słuchajcie, niwona w środku. Jak mi się uda zaraz zdjąć ten bok. Niwona. Kurna, ile tu przewodów idzie. Tu idzie zasilanie podświetlenia chyba jakiegoś, tak? Nie, włącznik to jest, dobra. Czy mi się to uda odpiąć? Czy niekoniecznie? Czekajcie, bo tu jakieś dziwne technologie są zastosowane. No nie, tak bym nie chciał tego rozpinać. Dobra, słuchajcie, my się musimy tak naprawdę dostać tu do boku, więc nie muszę tego wypinać. Co tam piszecie? Nie świeć mi, człowieku, w oczy tym samochodem. Zrób podgląd Nowik z kamer 24 i nie będziesz samotny. Ja się nie czuję samotny. Wiecie, ile tu ludzi do mnie przychodzi? Dzisiaj, w piątek zawsze jest spokój taki. Chris Cross, wyślę ci numer na Messengerze, zadzwoń, jutro pogadamy. Jutro to ja będę w Kielcach, wpadnij do Spoxa, to może się zobaczymy, jak będziesz. Planuję przynajmniej, Chris, być koło 10. Oczywiście to się wszystko okaże, ale no taki plan. Ale to może zadzwonię, wyślij mi na Messengerze, zadzwonię, to najwyżej jakbyś tam, nie wiem, gdzieś się złapiemy. Nie ma problemu. Podeślij numer, ja ci potem odpowiedzi podeślę mój. Mili Państwo, niwona. To znaczy to jest melita oczywiście, ale wygląda jak niwona. No i kwitnie ten zawór. Zaczyna. Widać, nie? Ja to bym mu od kamienia nie puścił temu ekspresowi. Tu między innymi na zaworze ceramicznym, jeżeli to mleko się nie spienia, tylko czekajcie chwilę. Telefon.
Halo, dzień dobry. Witam. Mhm. Ale ja panu chyba pisałem, że on jest gotowy. Już chwila, bo mi się nawet jak pan dzwonił teraz, to SMS wyświetlił, że panu pisałem. Bosch? 500, tak, już patrzę. Gotowy jest. Pisałem panu wczoraj. Czy dzisiaj? Dzisiaj chyba, tak. No jest gotowy. U nas tylko gotówka. Może coś nie dotarło, no wie pan, mniejsza z tym. Jest gotowy, czeka, jestem do 15. Tak. Nie, w soboty mnie nie ma. Zapraszam pana. Dziękuję, do widzenia. Jestem, sorry. Klient jedzie, bardzo dobrze. Co tam piszecie? Michał, jak dla mnie obecna scena jest ok, rzeczywiście nic więcej nie trzeba, jeśli chodzi o ewentualną drugą. Nie wiem tylko, czy nie zrobi się solarium jak u Spoxa, bo robi mu się gorąco od oświetlenia. Ale ja mam duży lokal. U mnie to się tak nie nagrzewa jak u niego w tym akwarium. Natomiast mi chodzi, Michał, o to, żeby nie bawić się tym zoomem. Czyli na przykład jeden widok byłby taki, jeszcze raz to zademonstruję. Będzie to zupełnie inaczej ustawione. Czyli na przykład jak sobie robimy w Expressie, to tu będzie jeden widok taki, a tu gdzieś będzie widać mnie, no bo to jednak dobrze, jak widać też kogoś, kto tutaj do was gada. No ale to jest wszystko do ogarnięcia. Wracając do tego, jak w Expressie Nivona czy Melita pojawia się taki problem, że mleko się podgrzewa, ale nie spienia, nie ma pianki mlecznej, to jest napowietrzacz. I albo jest już zarośnięty kamieniem zawór ceramiczny, albo jest zapchany ten napowietrzacz. Ale ja mam taką metodę, że odkamieniam najpierw ekspres, zanim się za to wezmę, słuchajcie. Bo co? No bo taką mam metodę, no. Po prostu. Więc słuchajcie, ja to tu jako tako złożę, żeby się trzymało słynnej, lubianej przez wszystkich kupy. To się kupy trzymać nie chce. O, to chodzi tylko o to, żeby to sobie tu stało. Idę po tackę, idę po odkamieniacz, także zaraz do was wracam, dajcie mi chwilę. Tackę już mam. Teraz tak dobrze by było tu przetrzeć, żeby tu były widoczne wycieki. Co tam się tu dzieje, powiedzcie, ciekawego? Bo mi czat zniknął, nie wiem czemu. Dobra, mam. Grzesiek Topik, patrzę na rysunek serwisówki, raptem 9 części odkręcić, zaraz wracam. Puśćmy mu odkamienianie i zobaczymy, czy coś pomoże. Nie ma innej drogi, słuchajcie. Skieruję go tak trochę do was. O, nie podłączył wężyka. Brawo! Brawo dla tego pana. Brawo dla tego pana. No. Ogarnięcie poziom 1000. Ej. Czy ja kiedyś się nauczę? Chyba nie. Jak nie podepniecie wężyka,
Jak nie podepniecie wężyka, to się poleje woda, wiecie? A mówię o tym wężyku. Nic się nie stało oczywiście, ale trochę od kamieniacza popłynęło. Po biurku będzie biurko czystsze. Ja to bym go w ogóle postawił tu. Zrobił tu trochę porządku. Bym go postawił tu, żeby on nam miejsca nie zajmował. A może nie, bo jak mi się poleje na komputer, to już w ogóle będzie masakracja. Tym razem wężyk podpięty. Mam nadzieję. No nie leje się, to chyba podpięty. Może coś z tego będzie. Widać mnie? Słychać mnie? No i co? I odkamieniamy. Jeszcze muszę przynieść tylko pojemnik. Tak, żebyście i wy coś widzieli, to już w ogóle byłoby dobrze. I teraz jak się odpala odkamienianie w tym ekspresie? Niech mi ktoś powie. Dobre pytanie. Przytrzymać trzeba? Przede wszystkim to chyba trzeba go włączyć, czy on jest włączony? Jest. Przytrzymać trzeba? Jak to się robiło? O! Czyszczenie. Coś w ogóle widzicie? Nie pamiętam kompletnie tego ekspresu. Czyszczenie, pukanie, łatwe czyszczenie, pełne czyszczenie, odkamienianie. Dobra. Start. Pojemnik na wodę wyjąć. Pojemnik na wodę włożyć. I niech się odkamienia. W ogóle coś mi się czat zawiesił, dobra. Rotor FPV, czekaj, tylko sobie wydzielę okno czatu, bo coś mi się tu znowu pomieszało. Już ci odpowiadam, Rotor. Bo to jest dobra historia. Co ja robiłem wcześniej? Czego ja nie robiłem, chyba byłoby łatwiej odpowiedzieć. Pracowałem w banku, prowadziłem firmę w branży IT. Meblach. To jest, kurna, nie pamiętam tej historii. Jak to się stało, zanim zacząłem, co robiłem wcześniej? Pracowałem w banku, pracowałem w handlu w IT, taki trochę pre-sales, techniczny taki handlowiec, potem w innej firmie pracowałem w branży IT, potem otworzyłem firmę swoją w handlu w branży IT. No i tak przez lata. Raz było lepiej, raz było gorzej. Potem jakoś tak się zaczepiłem u znajomego w serwisie, potem z drugim znajomym w serwisie i w końcu sam w serwisie. I oto jestem. Oto jestem. Dobra, słuchajcie, idzie do mnie klient. Wracam jak tylko będę mógł. A inne pasje, czy mam też? Zaraz ci, Rotor, odpowiem, tylko obsłużę klienta. Zaraz wracam.
Jestem, słuchajcie. Klient tylko był coś zapytać. Jakie mam inne pasje? Kurna, jakie to trudne pytanie jest. Lubię grać na konsoli PlayStation 5. Dużo. Ale nie mam czasu, więc nie gram dużo. Kamieniasz ty się? Słuchajcie, i to problem w tym ekspresie, jeszcze wracając, ja go może przekrzywię na bok, będzie mi trochę łatwiej tu wam cokolwiek mówić. Mam nadzieję, że ta złączka gdzieś tam wisi, nie kopnie mnie prąd. Zawór ceramiczny. Chcę wam o tym opowiedzieć. Tylko najpierw znajdę. Gdzieś tu leżał zawór ceramiczny. Już do was wracam. Kurczę, co się z nim stało? Tu jest. No to w kontakcie, Chris. To jest nowy. Co prawda przyszedł od razu z urwanym przewodem, ale to jest jakby jakość tych lutów w zaworach ceramicznych. No tu od mikroswitcha się odlutował, widać, nie? No nie problem przylutować. Generalnie one są rozbieralne. Jak najbardziej można tą głowicę zaworu ceramicznego, jeszcze przybliżę. Głowicę tego zaworu ceramicznego można ściągnąć. Widzieliście tam przed chwilą, że tam... Kurczę, to nie jest nowy zawór. Nie no, nowy. 2013 lipca 2022. Brudny jest po prostu. Tą głowicę można ściągnąć. Tutaj wyłazi kamień. W tym modelu tutaj mylicie. Wyłazi kamień. To jest napowietrzacz do spieniacza. Pytanie, czy ten napowietrzacz się zakurzył i dlatego to mleko się nie spienia? Czy wewnątrz, w kanalikach tego zaworu ceramicznego jest zawalone są te kanały, że nie łapie powietrza, bo do spieniania mleka jest potrzebna para do podgrzania i powietrze do jego napowietrzenia. I to też miałem nawet od was pytanie, że przecież można to rozebrać, wyczyścić i złożyć. Tylko ten zawór kosztuje w zależności tam od modelu od 600 do 700 do 800 nawet złotych plus wymiana. Ryzyko, jak rozbierzecie taki już z wrośniętym tutaj kamieniem, tak jak jest w tym modelu, w tym konkretnym egzemplarzu, jest takie, że jak to złożycie, będzie się już lało jak ze świni z tego zaworu, na wszystkie strony. Tam nie ma uszczelki. To jest plastik, tam są bodajże 2 czy 3 krążki, jeden ceramiczny z otworami i taka gumka, która jest uszczelką, jako taką, z odpowiednią ilością otworów. No to jest ryzykowna sprawa rozbieranie tego. Ja na przykład, jak tu się okaże, że muszę rozbierać ten zawór ceramiczny, to najpierw dzwonię do klienta i mówię, że musimy tu podjąć ryzyko, że ten zawór już będzie do wyrzucenia po złożeniu, bo zacznie się z niego po prostu lać na wszystkie strony, bo w tej chwili on się uszczelnił kamieniem, który w niego wrósł. I wiecie, dopóki się bawimy częścią za 100 zł, to takie ryzyko nie jest duże. Natomiast jeśli bawimy się zaworem ceramicznym, który kosztuje 600, 700, 800 zł, no to ryzyko wzrasta, tak? A ja nie chcę też mieć potem jakichś problemów ze strony klienta, że wiecie, popsułem, że nie lało się, a się leje. No. Niestety, nawet jest taki zapis w regulaminie serwisu i w większości serwisów, że czynności diagnostyczne mogą spowodować pogorszenie się stanu ekspresu. I słuchajcie, dużo ludzi to rozumie, ale tak samo dużo ludzi tego nie rozumie. No niestety, pewne rzeczy się rozbiera, w nich są wrzery od kamienia i potem jak się to złoży, to już nie działa tak, jak działać powinno. Andri, Philips Latte-Go są dobre? Jak lubisz kręcić śrubokrętem, nie boisz się śrubokręta i poradzisz sobie z prostymi usterkami, które tam występują dosyć często, to możesz śmiało się pakować w Philipsa Latte-Go. Polecam jutro o 16:00 Andri film właśnie będzie stricte o Philipsach. Zapraszam. Podejmiesz decyzję po jutrzejszym filmie o 16:00. Co tam jeszcze u was? Widzę, że wszyscy ciężko pracują. A wysłałeś mi, Chris, ten numer? Nie wysłałeś mi. Nie mam tu nic od ciebie. ABW bada sprawę, czy zakażenia legionellą to sabotaż. Boże, ile mam połączeń nieodebranych. Co tu się dzieje?
Rotor FPV. Też chcę kupić PS5 albo Xboxa, ale mam od 12 lat TV 37 Full HD i musiałbym też wymienić, a szkoda mi kasy. APS do grania z gośćmi w salonie, bo sam mam 45 lat, jakoś nie czuję aż takiego bluesa. No ale to ja mam 44, musiałem policzyć i czuję bluesa. Ale ja lubię samemu pograć w takie RPG i tak dalej. Do spieniania mleko 2.0 może być, jeśli ma tyle tłuszczu co 3.2, a będzie zdrowie. Podobno owsiane dobrze się pieni, ale nie sprawdzałem. Ja też nie sprawdzałem. Mariusz, mam dlatego 4346 już ponad 2 lata i jestem mega zadowolony. No to super, no słuchaj. Ja i moi klienci mamy mieszane uczucia co do tych ekspresów. Słuchaj, jak ci się trafił model, no 2 lata to gwarancja ci dopiero minęła, także spokojnie. Markusiek, ja mam 4 lata Philipsa Latego i na tę chwilę nic się z nim nie dzieje. Słuchaj, to też super, no ja wszystkie Philipsy Latego tu stoją tak, jeden, drugi, trzeci, czwarty, piąty i na regale jeszcze 2, to tak na szybko licząc to stoi 7. Większość tych ekspresów nie ma nawet 3 lat, 3,5 roku, więc ja nie hejtuję Latego, tylko mówię wam jak jest. To nie chodzi o to, że ja tych ekspresów nie lubię, bo ja bardzo lubię Philipsy Latego naprawiać. Bo to są ekspresy, które się bardzo łatwo naprawia. Pokazywałem wam to we wtorek na live'ie. Zobaczycie też jutro na filmie. Super są dla serwisu. Dla serwisu to nie ma prostszego ekspresu do naprawy. Naprawdę, tam się parę śrubek odkręca, masz do wszystkiego dostęp. Ale mają swoje bolączki i mają ich wiele. I to, że wam się akurat trafiły modele, które wam działają, no to tylko się cieszyć, słuchajcie. To też czasami, tak jak ja mówię o Krupsie, którego nie naprawiam, to ktoś mi tam może zarzucić, że ja hejtuję Krupsa. To wynika z tego, że ja tych ekspresów trochę w życiu zrobiłem i mam z nimi bardzo złe doświadczenia serwisowe. I to nie dlatego, że robiłem to źle, bo wkładałem tam oryginalne części, robiłem to zgodnie ze sztuką, tylko po prostu takie mam doświadczenia. I aktualnie takie doświadczenia mam z Philipsem Latego. Tam nie ma nic, tam się wielkie i poważne rzeczy i trudne do naprawy nie dzieją. Tylko postawcie się w sytuacji, nie wiem, osoby, która nie ma pojęcia o kręceniu śrubokrętem, nie chce tego robić, kupuje ekspres, żeby pić kawę i pęka im głupia uszczelka, które pękają na potęgę na zaworze wody. I ten ekspres trzeba oddać do reklamacji czy do serwisu, żeby tą uszczelkę wymienić. Bo większość z was pewnie, skoro interesujecie się takimi kanałami jak mój, czy Szymona, czy Daniela, czy Pawła, no to bez problemu sobie tą uszczelkę wymieni, bo to jest żadna filozofia. Ale postawcie się, wejdźcie w buty osoby, która nie robi tego, nie chce tego robić, nie umie tego robić. Tu jest problem, bo każda taka wizyta, nawet u mnie w serwisie, to jest 4 wyjęte tygodnie ekspresu. Gwarancyjne pewnie różnie, od 2 nawet słyszałem do 6 tygodni. No więc to o to chodzi, że wiecie, no fajnie, ekspres jest na gwarancji, zepsuł się, naprawią wam za darmo, jeszcze pewnie znajdą inne usterki, ale nie macie ekspresu. To o to wszystko chodzi. To wiecie, no ja cały czas powtarzam, w Philipsach dlatego usterki są banalne, ale jest ich dużo. Dawid, nie śmiej się, ale okazyjnie kupiłem Breville Prima Latte 2 i jestem mega zadowolony. Naprawiałeś takie? Breville firmę znam, ale czy naprawiałem takie? Zaraz sobie spojrzę. Jaki ty tam pisałeś ten Breville? I czemu miałbym się śmiać, Dawid? Breville Prima Latte 2. Już patrzę. Breville Prima Latte 2. No i czemu miałbym się śmiać? Bo tak generalnie nie rozumiem, czemu miałbym się z tego śmiać. Ekspres jak Ekspres Breville to jest bardzo znana firma, jeśli chodzi o ekspresy do kawy. Z niego się jeszcze nic nie leje? Jeszcze nie. Także Dawid, nie ma się z czego śmiać. No. Paju, witam. A są jakieś Saeco, które polecasz? Co w nich się najczęściej psuje? No przed chwilą stał tutaj. Powiem ci tak, ciężko jest odpowiedzieć na takie pytanie, co się w Saeco psuje. Pamiętaj, że w Saeco w tej chwili to jest Philips. W Saeco stoi tam nawet Xelsys, padają elektrozawory. Coś jest z tymi elektrozaworami nie tak. Tam się pojawia problem z systemem mlecznym, potem się okazuje, że jest pęknięty elektrozawór. Philipsy, czyli Saeco, jakość wykonania jest bardzo słaba. Co w nich najczęściej pada? Młynki ceramiczne, jak wpadnie ci kamień, był też taki we wtorek na live, rozwalony totalnie młynek ceramiczny. Samo Saeco, jak to jeszcze było Saeco, to nie były złe ekspresy, nie były też jakieś najlepsze, ale wiecie, no naprawiałem nawet 2 tygodnie temu, przecież była Intelia.
15 czy 13-letnia, no to kiedyś to stare Saeco to były naprawdę dobre ekspresy. Z tym nowym jest gorzej, ale generalnie wszystkie te nowoczesne ekspresy są dużo gorszej jakości, więc czy to tak trzeba hejtować konkretną markę? Po prostu jest słabo z jakością i to nie tylko ekspresów. Markusiek, może te covidowe się psują. Może tak być, chociaż ja mam informacje z serwisów autoryzowanych Philipsa od znajomych, że to generalnie jest no, masowe usterki są w Philipsach, tak? Mariusz, z twoimi filmami ogarnę wszystko sam. I tego się trzymajmy. Markusiek, inna sprawa, że Philipsy to masowo ludzie kupowali, bo nie były najdroższe na tle konkurencji. No ja pamiętam, Markusiek, tak a propos tego, co piszesz, w grudniu w Lidlu te takie z manualnym spieniaczem, nie powiem ci modelu, bo nie pamiętam, to były po 1149 zł. Stały po prostu tak jak to w Lidlu w promocji. Z pudło na pudle, ta cała kupa tego tutaj w Lidlu koło mnie w Pruszkowie stała. Już się śmiałem, że za 2 lata będę miał co robić. Dawid, z tym śmiałem się, to taki żarcik. Nie, no to rozumiem. Słuchaj, kawę robi. Kolbowe ekspresy są fajne. Ja kolbowych ekspresów nie naprawiam, bo większość, ten kosztuje 1000 zł, który ty napisałeś tam około, Dawid, ale większość ludzi, którzy pytają o kolbowe ekspresy, to mają DeLonghi po 300, po 400, po 500 zł. Tam nie ma miejsca na naprawę, słuchajcie. No, nawet niech kosztuje naprawa 300 zł, no to kto naprawi ekspres za 400 zł? Wart 400 zł za 300 zł? No nikt. A roboty nie jest mniej. Life is fun. Hi from Canada, Bartek. Hi from Pruszków. Hello. How are you? Chris, wydrukuj sobie taką tabliczkę. Zaraz wracam, będzie stawiać jak odchodzisz z live'a po coś. Jest to jakiś pomysł, Chris. Dawid, kupiłem go popsutego za 200 zł, więc śmieszna sprawa. No to tym bardziej, no on jest wart, ja tu spojrzałem przed chwilą, czekaj, jeszcze raz sobie spojrzę, bo mam to otwarte. 999, 975 w euro AGD, 1000 zł, to 900 zł jakiś w euro AGD. Słuchaj, to jak kupiłeś go... A co było zepsute, powiedz? Dawid? Ryszard Merker, tak chodzą popsute. Krupsia Essential za 250 zł kupiłem? No. Chris, nie myli się ten, co nic nie robi. Oj tam, co ty opowiadasz? Poczytaj komentarze w internecie. Coffee Doctor, zacięty był czujnik pojemnika od mleka. No to... Słuchajcie, jak ja bym miał czas, tu a propos komentarza Dawida, jak ja bym miał czas, to naprawdę jak się cokolwiek wie o ekspresach, i to generalnie wszystkich marek, można wyłapać za pół darmo sprzęty na rynku wtórnym, na portalach ogłoszeniowych, w których są właśnie tego typu usterki, że ktoś sprzedaje ekspres wart 1000 zł za 200, bo nie widzi mleka. Dużo jest też, wiecie, no dużo jest też druciarstwa na ogłoszeniach i trzeba jakby wiedzieć, zawsze jest ryzyko, może tak, i trzeba wiedzieć, gdzie szukać. No i ja mam taki plan, bo to jest fajny temat, żeby kupić jakieś z ogłoszenia, kiedyś ekspres, taką okazję, nie? I go tutaj wrzucić czy na live'a, czy na film, żeby wam pokazać, bo tak jak mi się, zanim w ogóle zacząłem się w YouTube bawić, trafiały, czy ty się od kamieniasz już kończysz? Jak mi się trafiały takie wybuchy pod tytułem spięte na krótko termiki, brak termików w DeLonghi na grzałce pary, tylko zwinięte druciki i owinięte izolacją, tak teraz mi się takie wybuchy nie trafiają. Wszystko, co się ciekawego mi trafiło się przed YouTube'em, typu myszy w ekspresach i tak dalej. No ale to się trafia, jak nie, to znajdziemy jakieś, wiecie, ekspres powiedzmy na rynku wtórnym wart 1000 zł, nagle ktoś sprzedaje za 400, kupimy go i zobaczymy, co tam siedzi. Co tam w środku siedzi, nie? Bartek, może jednak przekonasz się do naprawy krupsów. Łukasz, nie przekonam się, bo ja się już przekonałem do ich nienaprawiania i już nie wrócę do tego, nie. Ryszard, witam, sorki, nie przywitałem się, nie ma problemu. Cześć Ryszard. Dychę ci wiszę. Pamiętam, ja długi oddaję. Dawid, sprzedawałem w Euro RTV 20 lat temu sporo ekspresów i właśnie zacięte czujniki to klienci z płaczem przynosili często. No tak, no to czy te magnetyczne, ile ja mam ekspresów, słuchajcie, że ekspres mimo nalania do zbiornika wody pokazuje brak wody, a to jest ten, widzieliście,
Też we wtorek na live. Ten pływak magnetyczny, jak się nie od kamienia ekspresu, to tam też włazi kamień, on się zawiesi, nie podejdzie do góry. Masa. I w Krupsach to było w ogóle na potęgę, pamiętam, z tymi zbiornikami wody zaciętymi pływakami. Cześć Daniel. Witam. Witam i o drogę pytam. No odkamieniaj się chłopaku. Która to godzina? O, już 1:30. Słuchajcie, ten live tak dzisiaj do 2:00, bo ja muszę jeszcze porządek zrobić w filmie, bo jakbyście, wiecie, tutaj, to wy widzicie to, co macie zobaczyć, nie? Ale jakbyście zobaczyli, co tu się dzieje, to... Ale muchy przestały latać. To jest mój sukces. Słuchajcie, każdą z takiego... Wyobraźcie sobie moją pracę od wtorku, jak te muchy mi się tu gdzieś pojawiły. Jeszcze nie wiem, w którym ekspresie one siedziały. Każde takie robienie ekspresu, jak każde te fusy po testach, prosto do śmietnika na dwór. Dawid, Krupsa nigdy w życiu nie poleciłem i nie sprzedałem. Słusznie, moim zdaniem. 1-2. Ja kupiłem za 200 zł Philips Easy Cappuccino i śmiga po zrobieniu uszczelek aż miło. Fajnie się ciebie ogląda, kawał świetnej roboty robisz. Dzięki, dzięki, dzięki. Dobra, słuchajcie, idzie klient, przerwa. Przerwa na papierosa, zaraz wracam.
Jestem, nie uciekajcie, nie chowajcie się, klient. Pamiętacie Boscha z wtorku? Kto był? Tego z obrośniętym zbiornikiem? Pan odebrał. Dobra, muszę poczytać, co tam piszecie. Akurat jak skupowałem swoje Latego swojego, to dodawali 10 lat gwarancji. Ciekawe, czy tak tylko kamień będą to czy na kamień będą to 10 lat gwarancji Markusiek dawali na Ekspres? Co to za promocja? Ciekawe, to co piszesz. Artur, im więcej miejsca, tym większy bajzel. Tak, to prawda, Artur. Byłeś, widziałeś. Markusiek, no to takie pytanie. Masz kupić ekspres do 3,5 kilo na 1000 zł kilo na jutro. Co byś kupił? Ja? Ale ja nie jestem... Znaczy, chyba że chcecie, żebym wam powiedział jako taki osoba, która się na tym nie zna, bo ja to mogę sobie kupić każdy ekspres, bo sobie sam naprawię, tak? I jakbym dla siebie kupował, to bym kupił Nivonę. Czy jakbym teraz miał wam polecić, czy bym kupił Nivonę? Zastanowiłbym się, bo padają te Nivony. I wiecie, ja sobie wymienię zawór drenażu. Zawór drenażu kosztuje chyba 61 zł netto, czy tam 70 parę złotych netto. Ja sobie go wymienię w ciągu godziny, tak? Ale no, wielu z was, może nie odbierzcie tego osobowo, ale wiele osób sobie nie poradzi z wymianą zaworu drenażu. No to już jest grubsza sprawa, to nie jest wymiana uszczelki na zaworze wody, tak? Proszę szczekać. Kończy już. Do 14 się wyrobimy. Więc co bym kupił? Ja bym kupił Nivonę, bo ja nie toleruję bankowych systemów. Ja lubię te z wężykiem. Co bym wam polecił? Chyba jakieś DeLonghi. Tak odpowiadając. Daniel, planuję w weekend robić mały tour po niemieckich wystawach i może jakiś ekspres do roboty wpadnie mi. Daj znać, Daniel, bo ciekaw jestem, co tam u was można wyłapać. Znaczy u was, no co tam w Germanii można wyłapać. Markusiek, oczywiście chodzi mi o wybór subiektywny, a nie z cyklu dobry, tani i nie psujący się. Subiektywnie, Markusiek, kupiłbym Nivonę. Kupiłbym Nivonę, nawet wam mogę powiedzieć, który model. Nie Iwonę. Zaraz wam powiem, co ja bym kupił teraz. Jakbym dla siebie kupował ekspres. I to bez żadnych jakichś tutaj... Już wchodzimy. Już wam wrzucam link. Nic więcej mi nie jest, słuchajcie, potrzebne. Ja bym sobie to kupił i to mi w zupełności wystarczy. Ja swój mam za darmo. Czyszczenie, wymiana uszczelki chodzi. No tak, Grzesiek. Dobrze, że przypomniałeś o tej dyszce. Ryszard, ja pamiętam, bo żona dzisiaj ciuchy kupowała, a wiadomo kto płaci. No. 10 lat na młynek, ale Markusiek, jak ci wpadnie kamień do ceramicznego młynka, to nikt ci gwarancji nie uzna. Daniel, jak zwykle nic ciekawego do czytania. A ty o czym, Daniel? Bo ja nie rozumiem. Nie rozumiem. Pytania. Także jakbym miał wam teraz powiedzieć, które ekspresy mógłbym polecić nie z czystym sumieniem, takich nie ma, to chyba w tej chwili najlepsze są DeLonghi. A ci, co widzieli na grupie, teraz wyszedł taki DeLonghi Dynamica EX4, który ma tylko jeden elektrozawór, jedną grzałkę, jedną grzałkę, pompę, windę, to co w DeLonghi. Daniel, taki żarcik. To ja nie załapałem, zmęczony jestem. Zmęczony jestem. Jak to w piątki? Człowieku! Zawału mnie chcesz nabawić. Kratkę ociekową i pojemnik na... Słuchajcie, mi się strasznie podoba ta tutaj składnia, szyk zdania. To jak mistrz Joda, słuchajcie. Staram się kratkę ociekową i pojemnik na fusy opróżnić.
No to nie tak mistrz Joda gadał? Wiem już, halo. Cii. Nie drzyj się. Nie krzycz na mnie. Uwaga, przelewam z pustego w próżne. Kratkę ociekową i zbiornik na fusy opróżniłem. Włożyć wąż do odpływu i pojemnika na skropliny. Proszę uprzejmie. Pojemnik na wodę napełnić. Widzicie ten napis? Pojemnik na wodę napełnić pojem. To idę napełnić pojemnik i odbiorę telefon przy okazji, słuchajcie. Halo, dzień dobry. My jesteśmy 75B od strony kliniki dentystycznej. Stoi czarny Volkswagen przy wejściu. Zapraszam, zapraszam. Dziękuję. No i już wiem, że idzie do mnie klientka, która nie mogła trafić, ale jeszcze chwilę mamy. Grzesiek, ale tej wylewki nie zdołałem odkręcić. Pierwństwo w środku coś trzyma, no jest śrubka pod dekielkiem pokrętła do SBS-u, ale weź go zdejmij i nie zepsuj. Przedmuchałem, przeczyściłem, przepukałem. Woda czysta w miarę leci. No i git. No i gdzie ta klientka? Jeszcze nie wie pewnie, bo nie kojarzę telefonu, że u mnie kolejka 5 tygodni. Mnie tutaj dużo ludzi szuka, bo ja jestem 75B Brzozowa, a jest A, B, C, D, E, F i chyba nawet G. Nic się tu nie dzieje, nic się tu nie dzieje. Zawór też ładnie działa, jak przekręcam w lewo, zaczyna rozpylać. No i gitara. O, jedzie klientka, będę pisał dokumenty pewnie. No takie to są live'y, słuchajcie, jestem tu sam, więc jak jestem w pracy, no to klientów trzeba obsługiwać, co poradzisz. Także niech on się tu płucze, a ja przyjmuję ekspres i zaraz do was wracam.
Witajcie, wróciłem. Nalot jakiś. W piątki zawsze jest spokój, a dzisiaj spokoju nie ma. Czekajcie, jeszcze sobie tylko telefon przyniosę. Ktoś tu do mnie napiżdża wściekle. Co tu się dzieje? Czekajcie, oddzwonię, bo to... O co tu chodzi? No, Artur, do mnie po nawigacji ciężko trafić. Wybrany numer jest niedostępny. No trudno. Co tam napisaliście? Woda czysta w miarę leci. Zawór też ładnie działa. Też się trochę naszukałem. Nawigacja nie pomogła. Dobra, słuchajcie, czy on się odkamienił? Sprawdzamy to spienianie i słuchajcie, kończymy powoli tego live'a. Mam nadzieję, że tak jak wy mi pomogliście przetrwać 2 godzinki przy piątku, przed weekendem, tak ja wam też pomogłem. Że to zadziałało obopólnie. Ale na razie jeszcze sprawdźmy, bo słuchajcie, nawet jak się okaże, że jest do rozbierania ten zawór ceramiczny, to nie będę tego robił w tej chwili. Muszę się skonsultować z klientem, powiedzieć to, co mówiłem, iż bo ten zawór może nie przeżyć tej regeneracji tak zwanej. A teraz zobaczmy, co się wydarzy. Jesteście tam jeszcze? Żyjecie? Halo? W poniedziałek live przewiduję, że będzie. Jutro film o 16 tradycyjnie. Także... Nic z tego. Widzicie? To nie jest spienione mleko. Wyłączam gościa. Zwarci i gotowi na finał, ale to jakiś wielki finał ma być, Artur? Coś ma wybuchnąć? Co się ma wydarzyć? Jeszcze, z naciskiem na jeszcze, słuchajcie. No tu jest zawór ceramiczny do rozbiórki. Ale to już nie będę tego dzisiaj robił. Nie będę też tego robił na live, bo to... Trzeba się skupić, słuchajcie, to jest delikatna robota. No, działa, tylko ten ekspres nie ma funkcji cappuccino w tej chwili. Ma jedynie funkcję flat white, to się bodajże nazywa, albo kawa z mlekiem. Słuchajcie, tyle z mojej strony. Bardzo mi miło, że wpadliście. W szoku jestem, że 50 osób ciężko pracujących przy piątku tu wpadło. No i co? Jeden ekspres naprawiony w 5 sekund. Drugi ekspres nienaprawiony. Oczywiście albo wrócimy do niego w poniedziałek na live. Zobaczymy jeszcze. 2011 Make Love. Fajny nick. Witam, pozdrawiam Rzeszów z usterką w Psycho Philips na pokładzie. Pomału ogarniam. Powodzenia. Łapki w górę. Miłego weekendu wam życzę. Ja jutro do Kielc wpadnę, jak tylko nic się nie wydarzy, bo jadę do Starachowic do rodzinki. Być może wrócimy do niego w poniedziałek. Zobaczymy. Zobaczymy, co klient powie. To już w poniedziałek będę ustalał. Jak nic się nie wydarzy, live w poniedziałek o 18. Miłego piątku. Smacznego piwka, smacznej kiełbaski, smacznej kawusi tradycyjnie. Trzymajcie się. Pozdrawiam. Co złego to nie ja oczywiście. Trzymajcie się, cześć.